Lekcja pod tytułem Jednostki pola, pole prostokąta. Na poprzedniej lekcji pod tytułem Co to jest pole figur poznaliśmy tak zwane figury jednostkowe. Dowiedzieliśmy się, że żeby policzyć pole jakiejś figury, to trzeba przedtem wybrać figurę jednostkową. I pamiętasz, zakończyłem właśnie takim przykładem, gdzie liczyliśmy sobie pole figury o tej takiej dużej literki L i raz jako figurę jednostkową wybraliśmy mały kwadrat, później duży kwadrat, prostokąt, a nawet taki trójkącik. Ale powiedziałem Ci też pod koniec tej lekcji, że tak naprawdę w codziennej praktyce, czyli na co dzień, figura jednostkowa ma kształt kwadratu. I właśnie takie jednostki pola, czyli figury jednostkowe, stosuje się na co dzień. Jakie to są figury jednostkowe? Najmniejsza z nich to jest 1 mm kwadratowy. Cóż to takiego? To jest taki masiutki kwadracik, o nawet nie wiem, czy dobrze go tutaj zamarzę. O, malutki kwadracik, który, jak go narysuję w powiększeniu takim dużym, to jest kwadrat, którego jeden bok ma 1 mm, no i oczywiście każdy z pozostałych boków też ma długość 1 mm. Taki malusieńki kwadracik to jest 1 mm kwadratowy. 1 mm na 1 mm. Taki kwadracik. 1 mm kwadratowy. To jest najmniejsza figura jednostkowa, czyli najmniejsza jednostka pola. Najmniejszą jednostką pola, jaką będziemy stosowali w szkole podstawowej, jest 1 mm kwadratowy. Trochę większą jednostką jest 1 cm kwadratowy. To jest dokładnie taka powierzchnia takiego kwadratu, którego bok ma długość 1 cm. Oczywiście każdy z boków. I to będzie nasza druga jednostka pola. Kwadracik o boku 1 cm. Czyli 1 cm kwadratowy. Druga jednostka pola, jaką poznajemy. Troszkę większa, jak widzisz. Trzecia jednostka pola. 1 decymetr kwadratowy. To będzie o taki wielki kwadrat. Taki wielki kwadrat. Wielgachny kwadracisko już. Proszę bardzo. Taki wielki kwadrat, którego bok ma dokładnie 1 decymetr. Oczywiście każdy z boków. A pamiętasz, 1 decymetr to jest 10 centymetrów. To możemy się od razu domyśleć tak przy okazji, że ta jednostka pola, 1 decymetr kwadratowy, jest 10 razy większa od 1 centymetra kwadratowego. To tak przy okazji. Czyli mamy tak, malusieńką jednostkę pola, 1 mm kwadratowy, taki masiubki kwadracik, troszkę większą jednostkę pola, 1 cm kwadratowy, ten kwadracik i jeszcze większą jednostkę pola, 1 decymetr kwadratowy. Ale za każdym razem, widzisz, to są kwadraty. Tak jak mówiłem, będziemy mierzyć pola w kwadratach. Małych, większych, jeszcze większych. Czy jeszcze jakieś jednostki pola będą przez nas używane? Oczywiście. Tylko już ich nie narysuję, są tak wielkie. To jest 1 metr kwadratowy i 1 kilometr kwadratowy. 1 metr kwadratowy to jest taki kwadrat, już naprawdę duży, na ekranie ani na kartce by się nie zmieścił, który ma bok 1 metra. Długość boku to jest 1 metr. A 1 kilometr kwadratowy to jest taki już ogromniasty kwadracisko, który ma bok o długości 1 kilometr. A więc od najmniejszej do największej jednostki pola wypiszmy sobie 1 mm kwadratowy, malusieńki, 1 cm kwadratowy, troszkę większy, 1 decymetr kwadratowy, już spory, 1 metr kwadratowy, to już jest dużo, więcej niż ekran, no i 1 kilometr kwadratowy, to już jest bardzo dużo. Od najmniejszej do największej jednostki pola, ale pamiętaj, to są zawsze kwadraty. Każda z tych jednostek to jest kwadrat. O boku odpowiednio 1 mm, 1 cm, 1 decymetr, 1 metr, 1 kilometr. Takie znamy jednostki pola. I za pomocą tych jednostek będziemy mierzyli pola różnych figur. I pierwszą figurą, której pole policzymy, będzie prostokąt. Teraz zajmiemy się polem prostokąta.
Proszę bardzo. Oto mamy dwa prostokąty. Na początku jednostką, którą sobie wybierzemy do policzenia pola tego prostokąta, będzie 1 cm kwadratowy. Czyli dokładnie o taki kwadrat. Narysujmy go sobie. O taki kwadracik. Bo prawda jest taka, że jeżeli chcemy policzyć pole jakiejś figury, a więc i pole prostokąta, to najpierw trzeba się zdecydować, za pomocą jakiej jednostki pola to będziemy robili. No tutaj dla ułatwienia na początku zrobimy to w centymetrach kwadratowych, bo to jest wygodnie narysować i na kartce, i na ekranie. Policzmy najpierw w ten sposób, jak to zrobiliśmy na poprzedniej lekcji. Policzymy ilość tych kwadracików. Ile ich tu się zmieści. Dokładnie widać, że tutaj te kreseczki nam te kwadraciki mierzą. No to policzmy, co będzie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. A więc w rzędzie mamy 6 kwadracików. A więc 6 centymetrów kwadratowych. A ile jest rzędów? Pierwszy rząd, drugi rząd, trzeci rząd. 3 rzędy. Więc jak pomnożymy ilość kwadracików w rzędzie razy ilość rzędów, no to już wiemy, ile ich jest razem. 18 kwadracików. A kwadracik to był 1 cm kwadratowy, czyli 18 cm kwadratowych. Ilość w rzędzie razy ilość rzędów. Popatrzmy, jak tutaj będzie. Ile mamy tutaj w rzędzie tych centymetrów kwadratowych? Pierwszy, drugi, trzeci, czyli 3 są w rzędzie. A ile rzędów? Pierwszy rząd, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, czyli razy 7 rzędów. 3 w rzędzie razy 7 rzędów. 3 razy 7 to jest 21 centymetrów kwadratowych, bo każdy kwadracik miał centymetr kwadratowy. Widzisz, jak to działa? Mnożymy ilość centymetrów w rzędzie i ilość rzędów. Ogólna zasada w takiej sytuacji, kiedy już nie rysujemy sobie tych kwadracików, no bo to jest tylko tak na lekcję, a nigdy nie będziemy rysowali kwadracików, zwłaszcza jeżeli na przykład byśmy musieli policzyć w milimetrach kwadratowych, to narysowanie czegoś takiego byłoby trudne, to ogólna zasada jest następująca. Jak mamy jakiś prostokąt dowolny, narysujmy go sobie i wybraliśmy jednostkę, że na przykład w centymetrach kwadratowych, to mierzymy długość prostokąta, czyli ta pionowa krawędź, to zmierzmy sobie, ile tutaj jest. 4 cm. Mierzymy też szerokość. Ile tutaj jest? 6 cm. I mnożymy długość razy szerokość. Pole równa się długość razy szerokość. Zazwyczaj pole nie pisze się całego słowa, tylko samą literkę P. No i teraz długość jaka była? 4 cm. Szerokość 6 cm. Wykonujemy mnożenie. 4 razy 6 to jest 24 centymetry kwadratowe. I to jest nasza odpowiedź. I to jest ogólna zasada, można powiedzieć ogólny wzór liczenia pola prostokąta. Mierzysz długość jednego boku, mówi się czasami, że to jest długość prostokąta razy szerokość prostokąta lub inaczej po prostu krótszy bok razy dłuższy bok. I to jest pole. Jeden razy drugi. I dostajemy pole. No teraz kilka przykładów, bo takie mogą się pojawić. Zacznijmy może od takich. Mamy narysowany prostokąt i każą nam, albo sami zdecydowaliśmy się, że policzymy pole w centymetrach kwadratowych. No to bierzemy linijkę i mierzymy wymiary tego prostokąta. Ja też przykładam linijkę do ekranu, no i mierzę. Wymiary, pierwszy bok, ten pionowy bok wezmę i wyszło mi, że ma 3 cm. Mierzę w centymetrach. Dlaczego? No bo jednostką pola mają być centymetry kwadratowe, więc muszę mierzyć w centymetrach. Teraz mierzę drugi bok, ten poziomy, i tu mi wyszło, że jest dokładnie 6 cm. No to liczę pole. Długość
jednego boku razy długość drugiego boku. Jak wolisz, długość krótszego razy długość dłuższego. 3 razy 6, 18 centymetrów kwadratowych. No a teraz mamy drugi prostokąt i wybieramy lub każą nam policzyć pole, ale w milimetrach kwadratowych. No to znowu przykładamy linijkę, tylko tym razem mierzymy sobie długość tego boku, ale w milimetrach. Przyłożyłem linijkę i widzę, że to jest dokładnie 10 milimetrów. Teraz długość tego poziomego, dłuższego boku. Przyłożyłem linijkę i widzę, że to jest dokładnie 45 milimetrów. No to liczę pole tego mniejszego prostokąta. 10 milimetrów razy 45 milimetrów. 10 razy 45 to jest 450, no i milimetrów kwadratowych. Tu mogliśmy pomierzyć, no bo to były narysowane prostokąty w prawdziwej swojej wielkości. A czasami będzie tak jak tutaj, gdzie wielkość prostokąta jest tak duża, że nie da się go narysować. To wtedy się tylko rysuje rysunek poglądowy, czyli taki przykładowy, że oto jest prostokąt i informują cię, że ten bok ma 15 decymetrów, a ten bok ma 30 decymetrów. Oczywiście na kartce, a nie u mnie na ekranie tak naprawdę nie mają tych wymiarów, bo one by się nie zmieściły. Dlatego mówimy, że to jest rysunek poglądowy, przykładowy. Nam to nie przeszkadza. Ważne, że już tam podano wymiary. Tu poprzednio musieliśmy zmierzyć sami linijką. Tutaj już nam podano. Jedyne, co musimy zrobić, to policzyć pole. No a pole to jest długość jednego boku razy długość drugiego boku. Czyli 15 decymetrów razy 30 decymetrów. Mnożymy 15 razy 30. Uprośmy sobie 3 razy 15 to jest 45 i dopisujemy to 0 i wychodzi nam 450. Czego? Decymetrów kwadratowych. I drugi przykład, znowu rysunek poglądowy, czyli przykładowy. Krótszy bok ma 2 km, dłuższy 4 km. Czyli pole to jest krótszy razy dłuższy. No i pomnóżmy 2 razy 4 to 8 kilometrów kwadratowych. Czyli jak widzisz, czasami możemy zmierzyć i wtedy mierzymy i sami zapisujemy wyniki i dopiero liczymy pole, a czasami mamy podane na rysunku poglądowym, jakie są wymiary. Wtedy, kiedy ten rysunek tak naprawdę jest tylko takim przybliżeniem tego, co jest w rzeczywistości. Nie przejmujemy się tym, tylko patrzymy, jakie są wymiary. Takie mogą być przykłady zadań z rysunkami. A czasami będzie tak, że w ogóle nie będzie rysunku, tylko będzie polecenie. Policz pole prostokąta o wymiarach. I tutaj ci podam taki zapis. Liczba, krzyżyk, liczba. To znaczy, że jest to prostokąt o wymiarach 8 cm na 6 cm. Więc możemy go sobie wyobrazić, a czasami samemu zrobić rysunek dodatkowy i wpisać sobie, że krótszy bok to jest 6 cm, no bo to jest mniejsza liczba, dłuższy 8 cm. I już jesteśmy w domu, wiemy, co mamy robić. Liczymy pole. Krótszy razy dłuższy, centymetrów oczywiście. 6 razy 8, 48 centymetrów kwadratowych. Czy zawsze robić sobie ten rysunek? Niekoniecznie, to już jak wolisz. Grunt, żeby pamiętać, co to oznacza taki zapis. Że to są wymiary prostokąta. Jedna liczba to jest długość jednego boku, a druga liczba długość drugiego boku. I trzeba je po prostu przez siebie pomnożyć. Popatrzmy na drugi przykład. Pole prostokąta o wymiarach 12 decymetrów, 4 decymetry. Czyli długość jednego boku razy długość drugiego boku. 12 razy 4 to jest 48, ponieważ tu mamy decymetry, no to decymetrów kwadratowych. No i trzeci przykład, i tutaj uwaga, tu trzeba być czujnym, bo zobacz, tu jest 20 mm, a tu 5 centymetrów. Żeby policzyć pole, obie jednostki muszą być identyczne. Nie można ich mieszać. To co musimy zrobić?
albo najpierw milimetry zamienimy na centymetry, albo centymetry na milimetry. Co wolimy? Najpierw trzeba to uporządkować. Jednostka musi być ta sama. Czyli możemy zrobić tak. Pamiętamy, że 20 mm to są 2 cm. I zamienimy ten wymiar na 2 cm na 5 cm. Albo, i to jest nasza druga możliwość, będziemy zamieniali na milimetry, czyli pierwszy wymiar pozostawiamy 20 mm, a 5 cm to jest przecież 50 mm. I albo policzymy w centymetrach kwadratowych, posługując się tym, albo w milimetrach, posługując się tym. Jeśli polecenie nie mówi wyraźnie, że masz to zrobić w centymetrach kwadratowych, no bo wtedy wiadomo, trzeba wybrać to rozwiązanie. No to wybieramy to, które jest prostsze. Co wolisz mnożyć? 2 razy 5 czy 20 razy 50? Pewnie, że 2 razy 5 jest prostsze, więc w centymetrach będzie prościej. 2 cm razy 5 cm równa się 2 razy 5, 10, a ponieważ były tu centymetry, no to centymetrów kwadratowych. Pamiętaj, jak będziesz robić takie zadania, bądź czujny, czy obie jednostki są identyczne. Tak jak to było w punkcie B i w punkcie A. W punkcie C specjalnie tak to dobrałem, żeby Cię ostrzec, że w niektórych zadaniach właśnie tak może być, żeby uczeń to przegapił, no i przez to stracił parę punktów. Patrz, czy jednostki są takie same.